Cześć wszystkim, witam ponownie na moim kanale VeggiePlay. Dziś kontynuujemy naszą przygodę w świecie Kaiserpunk, strategicznego city buildera, w którym rozwijamy własne przemysłowe imperium. Natomiast ja postanowiłem dodać sobie małe wyzwanie, przejść tę grę całkowicie bez mięsa i ryb, trzymając się zasad wegetariańskiego stylu rozgrywki. Jak pamiętacie, w pierwszym odcinku rozwijaliśmy robotników, tworząc podstawy naszego miasta. Dziś pójdziemy krok dalej, zajmiemy się producentami, czyli kolejną grupą społeczną, która otworzy nam dostęp do nowych budynków, technologii, no i kolejnych wyzwań. Sprawdzimy, jak działa gospodarka w bardziej zaawansowanym etapie gry. Zapraszam do oglądania. Zobaczmy tutaj, jak nasze miasto trochę się rozwinęło. Oprócz zwykłych budynków mieszkalnych mamy teraz jeszcze odblokowane wieżowce robotników, mieszkalnictwo i zobaczcie, na tej samej powierzchni, którą zajmują 3 domy robotników, po 30 mieszkańców jest razem 90, ten sam teren zajmują 2 wieżowce po 80, czyli 160 mieszkańców, czyli jeżeli chcemy bardziej ciasno upakować mieszkańców, bardziej opłaca się budować wieżowce. Tak jak obiecałem, zaczniemy dzisiaj stawiać budynki dla producentów. To będziemy z drugiej strony ich stawiać. Zobaczmy, jakie usługi publiczne są potrzebne dla robotników. Zapewniliśmy już remizę strażacką, szkołę podstawową. Teraz przydałaby się nam klinika. Wcześniej nie mogliśmy postawić kliniki, gdyż siła robocza to producenci. Dopiero teraz zaczynamy osiedlać producentów w naszym mieście. Mamy ich 15. Do obsługi jednej kliniki potrzebujemy 20, także postawimy klinikę i zaraz powinna być zapełniona siłą roboczą 20 producentów. Teraz zobaczmy, jakie potrzeby mają producenci. Remiza strażacka i posterunek policji to mamy. Edukacja, szkoła podstawowa i liceum. No niestety jeszcze nie możemy wybudować liceum, gdyż usługi publiczne są na zbyt niskim poziomie. Zobaczmy jeszcze, jakie są potrzeby podstawowe. Są warzywa, mamy, chleb mamy. Jako że mam wyzwanie bez mięsa i ryb, nie dostarczymy im ryb ani mięsa, ale zobaczcie, że oni potrzebują wodę i tutaj jest wieża ciśnień i jest zużycie 39 na 4 domy, które jeszcze nie są wszystkie zamieszkałe, więc pamiętajcie, że każda kolejna grupa społeczna potrzebuje jakichś mediów. Teraz jakie luksusy oni potrzebują? Podobnie jak robotnicy, są to odzież, gazety, i potrzebują 3 dodatkowe luksusy, czyli gramofony, piwo i radio. Zobaczmy, czy browar mamy odblokowany. Browar jeszcze nie jest odblokowany, także musimy morale na drugi poziom podnieść. Zobaczmy, czy możemy już to zrobić. Morale mamy na poziomie pierwszym, do drugiego poziomu brakuje nam niewiele, tylko 11 punktów, wykorzystajmy 14, dobra. Możemy już produkować piwo, tutaj jest browar. Do 10 robotników do zatrudnienia. Dobra, zróbmy teraz produkcję piwa. Postawimy 4 browary. Browar potrzebuje jedynie zboża do produkcji piwa. Potrzebna też jest woda i prąd. Dostarczymy wodę i prąd. Tutaj na górze dołożymy kolejny element, który będziemy obserwować. Będzie to piwo. I zobaczcie, produkcja jest na plus 17. Z czasem, jak będzie nam przybywać producentów, zużycie piwa będzie większe i trzeba będzie dołożyć kolejne browary. Gdy popatrzycie na nasze miasto, jest tylko kilka domów producentów, a tu na górze zobaczcie, nam brakuje robotników, więc dostawimy im kolejny wieżowiec i mamy nadmiar teraz producentów, jest już ich 84 bezrobotnych, damy im zatrudnienie. Możemy postawić drugą klinikę. Zobaczmy jeszcze, jakie luksusy, gramofon i radio. Zobaczmy, może zaczniemy od produkcji gramofonu. Produkcję gramofonu znajdziemy w budynki przemysłu ciężkiego i fabryka sprzętu AGD. Ona produkuje gramofon, telefon, radio i telewizor.
Do produkcji gramofonu potrzebujemy tarcica i miedź. Tarcicę produkujemy w tartaku. Mamy 4 tartaki, jeden produkuje tarcicę, 3 pozostałe robią sklejkę. Natomiast miedź musimy zacząć wydobywać, więc zaczniemy od kopalni miedzi. Tu na górze te zielone kółeczka wskazują kierunek, gdzie są złoża miedzi. Pójdziemy do najbliższego. Przy każdym nowym budynku pamiętajcie, aby postawić skład i sprawdźcie, czy nowy budynek wymaga prądu, wody. Kopalnia miedzi nie potrzebuje dodatkowych mediów i produkcja już się zaczęła. 30 robotników wydobywa miedź. Dobrze, teraz możemy postawić fabrykę sprzętu AGD. Postawmy od razu 2. Pamiętajcie o pociągnięciu drogi. Jest za mało prądu. Zobaczcie, na górze mamy ujemną produkcję prądu, więc postawmy więcej wiatraków. Wiatraki już stoją. Tu będziemy obserwować nasze gramofony. Bilans jest dodatni. 9 mamy produkcji i gramofony są produkowane. Ostatnim luksusem dla producentów jest produkcja radio. Zobaczmy, jakie elementy potrzebujemy do produkcji radia. Tak samo będzie w fabryce AGD. Tutaj przestawiamy strzałeczką przełącz na dostępny produkt, telefon, radio. Do produkcji radia potrzebujemy gumę i miedź. Wydobycie miedzi już mamy, teraz chcemy produkować gumę. Gumę robimy w rafinerii i wszystkie produkty w rafinerii jak olej napędowy, guma, chemikalia, gaz ziemny i nafta są produkowane z ropy naftowej. Więc zaczniemy od wydobycia ropy naftowej. Pokaż budynki górnicze. Kiwon produkuje ropę naftową. Tutaj niedaleko naszego miasta są złoża ropy. Postawimy od razu 2 szyby. O, nie możemy, zobaczcie, brakuje nam cegieł. Dobra, zrobimy 1 szyb na ropę naftową, a później zajmiemy się produkcją cegieł. Zobaczcie, ropa naftowa potrzebuje wody, więc stawiamy jeszcze wieżę ciśnień. Nie mamy w ogóle cegieł, więc zaczniemy je produkować. Cegielnia potrzebuje 2 elementów, glina i węgiel, więc oba te elementy musimy zacząć wydobywać. Zaczniemy od węgla. Postawimy od razu 2 kopalnie węgla na złożach węgla. Pamiętajcie, aby połączyć takie budynki drogą. Skład i zobaczmy, czy coś potrzeba jeszcze. Nie, już jest węgiel wydobywany. I drugim elementem do produkcji cegieł było kopalnia gliny. Idziemy po mapie, szukamy najbliższego złoża gliny. Jest tutaj. Na początek 1 kopalnia gliny nam wystarczy. Kopalnia gliny potrzebuje wodę, więc pamiętajcie o postawieniu wieży ciśnień w zasięgu kopalni. I zobaczcie, znów jest problem, że mamy za mało robotników do obsługi wieży ciśnień i kopalnia przez to nam nie działa, więc musimy tutaj zobaczyć. Jest za mało robotników, więc dostawimy kolejne wieżowce w naszym mieście. Jeżeli nie możecie postawić wieżowca, spróbujcie wtedy z domem robotników. Dobra, kopalnia gliny zaczęła nam działać, jest +9, więc teraz postawimy cegielnię. Cegielnia potrzebuje wodę i prąd. Prąd jest, widzicie, dostarczany, ale brakuje wody. Woda już będzie dostarczana, jest pociągnięta droga, wieża ciśnień działa. Co cegielnia potrzebuje? Węgiel i glina. Zaraz tutaj samochód powinien przyjechać z dostawą. Jest za mało składów. Zobaczmy, czy możemy ten skład powiększyć, jego działalność. Tutaj w ulepszeniach jest taka opcja rampa załadunkowa i możemy postawić maksymalnie 3 rampy załadunkowe. To powoduje, że jest więcej samochodów do obsługi. Zobaczcie, teraz mamy tylko 4 samochody do obsługi. Jeżeli zwiększymy o raz, mamy 5 samochodów. Jeżeli zwiększymy maksymalnie 3 razy, zobaczcie, 4. raz już nie możemy. Mamy już 7 samochodów do obsługi. I dzięki temu nasza cegielnia zaczęła działać. I cegły już są produkowane. Na razie mamy 0 cegieł, ale zaraz zaczną być produkowane i będziemy mogli budować bardziej zaawansowane budynki dzięki temu. Zobaczmy tutaj nasze radio, żeby produkować. Co jeszcze potrzebuje? Pamiętacie? Guma. Ropę naftową zaczęliśmy wydobywać, a gumę, jak pamiętacie, produkujemy
w rafinerii. No widzicie, do produkcji rafinerii potrzebne są cegły. Musimy poczekać, aż cegielnia się upora z produkcją cegieł. Postawmy jeszcze jedną cegielnię. Robotników mamy mało, więc zanim cegielnia wyprodukuje cegły, spróbujmy wybudować kolejne domy robotników. Dobra, stawiamy rafinerię. Rafineria już stoi. I wybieramy tutaj w drugiej zakładce produkcję gumy. Zawsze w produkcie są wymieniane wszystkie elementy, które możemy wyprodukować. Na przykład z gumy można robić radio, lekkie myśliwce, karabiny i tak dalej. I produkcja gumy jest plus 20, dobrze. Widzicie, druga cegielnia nie chce nam działać, bo mamy za mało wydobycia gliny, więc postawimy drugą kopalnię gliny. Tu wykorzystamy jedną wieżę ciśnień, przeniesiemy ją pomiędzy obie kopalnie, żeby ta wieża mogła obsłużyć obie kopalnie. Zobaczcie, postawiłem pomiędzy obie kopalnie tą wieżę ciśnień, ale mimo wszystko ta kopalnia mówi, że nie ma wystarczająco wody. Tutaj w bilansie mamy za małą produkcję wody, więc musimy pompę wodną dodatkową postawić. Dobra, obok tej pierwszej postawiłem drugą pompę, połączyłem drogą i mamy już produkcję na plus 200 ponad metrów sześciennych wody. Tutaj w kolejnym dodatkowym miejscu ustawimy teraz obserwację radio, czy mamy produkcję na plusie. Zobaczmy. Tak, jest na plus 3, super. Gramofony na plus 9, piwo plus 17, gazety plus 18, odzież plus 18, chleb plus 17 i warzywa plus 37. Pamiętajcie, aby zawsze te bilanse podstawowych produktów były na plusie, dzięki temu mieszkańcy będą mieli wysokie morale. Zobaczcie, dom producentów, luksusy 100%. Wszystkie luksusy są zapewnione. Zgodnie z przewidywaniem mają wodę, warzywa i chleb. I budynków brakuje nam jedynie liceum. Zobaczmy, czy usługi publiczne możemy zwiększyć. Liceum jest na poziomie 4. Dodamy. Super, możemy już wybudować liceum. Mamy jeszcze 3 przełomy do wykorzystania. Liceum potrzebuje wodę i prąd. Wszystko jest dostarczane, zaczęło działać. Zobaczmy. Liceum już się podświetla, że jest dostarczane dla producentów. Teraz zobaczmy, jaki zakres mają podstawowe budynki. Nie wszyscy otrzymują dostęp do remizy strażackiej. Możemy spróbować ulepszyć ją i zwiększyć jej zasięg o 20%. Drugim fajnym ulepszeniem jest zmniejszenie kosztów utrzymania o 12% i 3-krotnie możemy to zwiększyć. I tak samo możemy każdy budynek sobie sprawdzić. Zwiększymy zasięg posterunku policji i zmniejszymy koszt jego utrzymania. I to samo ze szkołą podstawową. I koszt utrzymania zmniejszamy. Klinika, też widzicie, nie wszyscy mają dostęp do kliniki. Zwiększymy jej zasięg działania i koszt utrzymania. No, brakuje cegieł, żeby zmniejszyć koszt utrzymania, 14 cegieł, ale zaraz cegielnie to wyprodukują. Teraz jeżeli na przykład nie chcecie każdego budynku tak klikać po kolei wszystkich ulepszeń 6 razy, to jeżeli zburzę na razie tą jedną klinikę, to możemy kopiować razem z ulepszeniami. Jak naciśniemy literkę B, skrót klawiszowy, to jest bez ulepszeń i ponownie z ulepszeniami i nie musimy wtedy klikać 6 razy, tylko wszystkie ulepszenia będą w skopiowanym budynku. Możemy przyspieszyć 3-krotnie czas, żeby szybciej cegielnia zadziałała. Dobra, mamy 56 z ulepszeniem. Teraz jak już mamy producentów i mają zapewnione podstawowe i luksusowe przedmioty, możemy zacząć osiedlać większą liczbę producentów, gdyż będą potrzebni do bardzo wielu produkcji. Tak naprawdę producenci w tej grze to jest kluczowa grupa społeczna, oni mają najwięcej pracy do wykonania. Takim fajnym zadaniem dla producentów jest obsługa magazynów, które zwiększają nam liczbę magazynową w naszym mieście. Zobaczcie, 25 producentów i teraz mamy towarów nie 3000, a 4000, ciecze, budowlane i wojskowe. I możemy też zwiększyć przechowywanie magazynu o 200, później o 400 i o 600. I teraz zobaczcie, mamy 4600 towarów, które możemy tutaj umieścić i możemy więcej naprodukować.
Pamiętajcie, że magazyn potrzebuje wody i prądu do swojego działania. I on zabiera ponad 2000 monet. Mamy 8,5 na plusie i możemy zmniejszyć koszt utrzymania o 12%, 3 razy. Teraz już kosztuje nie 2200, tylko 1400, jest tańszy. I pamiętajcie, że to są takie niby drobne kwoty, ale przy kilkunastu magazynów robią się większe kwoty i każdy budynek tak naprawdę możemy tak ulepszać. Na przykład ten magazyn może mieć więcej ramp załadunkowych i jego koszt utrzymania może być mniejszy. Czyli zwykły magazyn kosztuje 600, a po ulepszeniu 384. Teraz zobaczmy jeszcze na mapę świata, jak wygląda nasz region. Stabilność mamy na poziomie 50 i niestety nam powoli spada, gdyż mamy sąsiednie armie, które mają aż ponad 1,25%. I żeby to naprawić, musimy się pozbyć tych armii z okolicy. Mamy na razie słabe jednostki, możemy je powiększyć, a żeby to zrobić, musimy broń i amunicję wyprodukować. Mamy już producentów, więc zaczniemy od produkcji podstawowej broni, czyli pistoletów i amunicji do nich. Więc w zakładce wojsko mamy podstawową fabrykę do produkcji racji żywnościowych, pistoletów. Jest zatrudnionych 50 producentów, widzicie, bardzo dużo. I do produkcji pistoletów potrzebujemy tarcicy, którą już produkujemy. I potrzebujemy stali i musimy zacząć od produkcji stali. Przy okazji musimy przywołać większą liczbę producentów, bo mamy już ich na minusie. Stal produkujemy z węgla i z żelaza. Węgiel już wydobywamy. Musimy wybudować jeszcze kopalnię żelaza. Tu jest nasza jednostka wojskowa i za tą jednostką będzie złoże żelaza. Pamiętamy, aby postawić skład, sprawdzamy, co potrzeba do wydobycia żelaza, wszystko jest, żelazo jest już wydobywane, super. Teraz stal będzie produkowana w hucie. Huta może produkować stal, mosiąc, ołów lub srebro. Wybieramy produkcję stali, potrzebujemy żelaza, mamy już 50, potrzebujemy węgiel, mamy już ponad 270. Teraz zobaczmy, do produkcji pistoletów tarcica już jest. Zaraz będzie dostarczany stal. Drugim elementem dla naszej podstawowej jednostki wojskowej są racje żywnościowe. Nie produkujemy na razie, mamy jakieś zapasy, więc przygotujmy też racje żywnościowe i amunicję. Racje żywnościowe są robione w tej samej fabryce. Widzicie? Więc postawimy drugą taką fabrykę. I tu będą racje żywnościowe. Są robione z chleba i z warzyw. Jest drugi rodzaj racji żywnościowych. Są to racje wojskowe, które są robione z chleba i konserw. Ja podjąłem wyzwanie, że gram wegetariańsko i nie będę używał konserw mięsnych, więc nie będę robił racji wojskowych, tylko racje żywnościowe. Trzecim elementem jest amunicja. Wyprodukujemy ją w fabryce amunicji. Mamy 3 rodzaje. Jest to amunicja, pociski artylerii oraz bomby. Do produkcji amunicji potrzebujemy celulozę. Mamy duży zapas. I potrzebujemy mosiąc. Mosiąc wyprodukujemy w hucie. Jedna huta będzie nam robiła stal na pistolety, a w drugiej hucie zrobimy mosiąc. Do mosiącu potrzebujemy miedź i cynk. Miedź mamy produkowaną, brakuje nam produkcji cynku. Kopalnia cynku nie potrzebuje wody ani prądu, więc już zaczęła działać dobrze. Zobaczcie, ponownie mamy za mało prądu, wiatraki nie dają rady. Zobaczmy, czy mamy może już dostępną elektrownię węglową. Super, jest. Elektrownia węglowa potrzebuje w swoim zakresie skład i ona z węgla robi prąd. Węgiel już jest dostarczony i mamy aż 200 produkcji prądu, 200 kW. Teraz zobaczmy, czy w naszym batalionie możemy dodatkowe jednostki utworzyć. No, jeszcze pistoletów mamy za mało, jest 29, a potrzebujemy 50 pistoletów, żeby dodatkową jednostkę milicji wyszkolić, ale już zaczniemy szkolenie. I zróbmy od razu 2 w kolejce. W kolejce mamy 2 jednostki milicji. Zobaczmy mapę świata. Gdzie są jakieś
wojska. Tutaj jest płaskowiż tybetański, jest jakieś wojsko. Też są dwie jednostki i mają tą samą siłę, także poczekamy na szkolenie naszej dodatkowych dwóch jednostek i wtedy pozbędziemy się jednej sąsiedniej armii, aby nasza premia za stabilność była dodatnia. Zobaczcie, przyspieszyłem czas trzykrotnie. Wyszkoliliśmy dwie jednostki milicji, teraz możemy je rozmieścić. Tu jest rozmieść. Zobaczcie, już się rozmieściły nasze jednostki i zaatakujemy. Kierunek jest na te obce wojska. Tu po lewej macie tylko jedną jednostkę, którą możecie to zaatakować. I tu naciskacie start i oni zaczynają walczyć. No, nie wygraliśmy tej potyczki, ale żeśmy zrobili duże straty dla przeciwnika. Teraz jeżeli chcemy powtórzyć atak, musimy odczekać pewien czas. Tu jest taki zegar na górze odliczany. Możemy przyspieszyć czas, żeby szybciej to się zrobiło. Możemy przy okazji wzmocnić nasze jednostki. Armia jest wzmacniana w pełni. Już połowę czasu minęło. Przy okazji wyszkolimy dodatkowe jednostki. Maksymalnie 8, czyli jeszcze 4 zmieścimy. Dobra, powtarzamy atak. Odniosłeś zwycięstwo. Twoje wojska wkroczyły do stolicy regionu. I teraz decydujemy, czy chcemy wkroczyć do tego regionu. Wkraczamy. I mamy dwa regiony. Teraz zobaczmy w stabilności. Sąsiednia armia jest tylko -1. Pamiętacie, było -1,25. Mamy dwa regiony, więc potrzebujemy jeszcze jeden batalion. Tu wrócimy do naszego Irkucka. Potrzebujemy jednostki w dobrym stanie. Ważne jest, żeby mieć dobrą stabilność. Jeżeli stabilność spadnie na zbyt niski poziom, wówczas szansa, że możemy nie przejść tej gry. Dobra, powtarzamy atak. Dobra, udało się. Dobra, premia za stabilność mamy 0,5%, także to będzie nam rosło w dobrą stronę. Stacjonujące wojsko w dobrym stanie, biuro propagandowe i premia dzienna. A sąsiednich armii zostało nam praktycznie 3. W płaskowyżu syberyjskim, południowy Ural i zachodnia Mandżuria. Dobra, myślę, że to Wam coś pomogło, to druga część naszej serii. Jeżeli Wam się podobała ta seria, proszę dajcie kciuki w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, proszę o subskrypcję. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub własne doświadczenie, proszę śmiało piszcie w komentarzu. No i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Kaiserpunk. Do zobaczenia, hej!